Ostatnio zapytałam Was w postach na moim kanale na YouTubie, co to znaczy zaspać. Większość z Was odpowiedziała dobrze, gratulacje, ale to nie jest jedyny czasownik, który pochodzi od słowa spać i znaczy trochę coś innego niż samo spać. Dzisiaj pokażę Wam kilka innych takich czasowników, a jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chciałabyś uczyć się jeszcze więcej polskiego, to nie zapomnij, że mam też Patreona i na Patreonie publikuję dodatkowe materiały. Poza tym możesz teraz wypróbować Patreona. Przez 7 dni jest taki okres bezpłatny, więc zapraszam i zachęcam, bo zaczynamy tam tworzyć naprawdę fajną polską społeczność. Zajmuję się polskim już jakiś czas i wciąż zaskakuje mnie to za każdym razem, kiedy widzę, jak dużo zmieniają prefiksy. Jak dużo zmienia ta mała część słowa przyklejona do innego podstawowego słowa. W polskim jest to bardzo, bardzo częsty fenomen. Sam czasownik brać może mieć różne prefiksy. Możemy powiedzieć dobrać, pobrać, wybrać, zabrać. I każdy z tych słów znaczy coś innego. Trochę Wam współczuję, że musicie się tego uczyć, bo sama pamiętam, jak w innych językach trudne było zapamiętywanie i cały czas jest zapamiętywanie takich podobnych do siebie słów. Zabawne jest jednak to, że kiedy jesteśmy native speakerami, kiedy jesteśmy rodzimymi użytkownikami tego języka, to nie mieszamy tych słów, nie mylimy ich ze sobą. Nigdy nie pomyliłabym słowa wyspać ze słowem wsypać, bo one są w tak różnych kategoriach w moim mózgu, że nawet nie zauważyłam przez tyle lat, że są do siebie podobne. Wracając do czasownika spać. Jakie inne słowa przychodzą Wam na myśl, kiedy myślicie o czasowniku spać? Oczywiście powiedzieliśmy już zaspać. Zaspać, czyli spać za długo. Spałam aż 14 godzin i zaspałam na moją pierwszą lekcję. Mam nadzieję, że to się nigdy nie zdarzy. Użyłam też wcześniej słowa wyspać. Co może znaczyć wyspać? Jest to czasownik zwrotny, mówimy wyspać się, a czasownik niedokonany to wysypiać się, czyli spać dobrze. Kiedy mówimy, że się wyspaliśmy, to znaczy, że dobrze spaliśmy, że spaliśmy tak, że nie potrzebujemy więcej snu. Bardzo często ludzie pytają nas rano: i jak tam, wyspałaś się? Wyspałeś się? To znaczy, czy dobrze spałaś, czy dobrze spałeś? Czy spałeś, spałaś wystarczająco długo, że nie potrzebujesz już spać dłużej? W ciągu tygodnia nie mam dużo czasu na sen, ale w weekendy zawsze się wysypiam. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy wyspaliście się dzisiaj. Kolejne słowo, które pochodzi od spać, to pospać. Kiedy dodajemy prefiks po, to zwykle jest to coś, co robimy przez trochę, przez jakiś czas. Na przykład mam teraz przerwę, więc mogę pooglądać telewizję. O, mam 10 minut, bo mój autobus jeszcze nie przyjechał, więc poczytam książkę. Poczytać, pooglądać, popatrzeć, porobić coś przez jakiś czas. Bardzo, bardzo często dodajemy ten prefiks przy każdym czasowniku i tak samo mówimy pospać. Pospać to znaczy trochę spać. Jeśli bardzo kogoś lubimy, to możemy mu rano powiedzieć: pośpij sobie jeszcze, a ja zrobię śniadanie. Czyli trochę jako pospać dłużej, pospać jeszcze, spać jeszcze dłużej niż to, co zamierzaliśmy. Powiedzieliśmy wyspać, ale mamy też słowo
odespać. Odespać mówimy wtedy, kiedy mieliśmy ciężką noc albo ciężki dzień i musimy coś odespać. Czyli trochę jak nadrobić zaległości w śnie. Dzisiaj wieczorem mam imprezę, ale trudno. Odeśpię to jutro, bo nic nie robię cały dzień. I mamy też niedokonaną formę odsypiać. Odespać, odsypiać. Podobnie teraz mogę powiedzieć, w ciągu tygodnia nie śpię zbyt dużo, ale odsypiam to wszystko w weekendy. Powiedziałam Wam o słowie pospać i mamy też inne bardzo podobne słowo przespać. Przespać się to też spać przez jakiś czas, przez niedługi czas. Przespać to zwykle nie jest to samo co pospać dokładnie, bo pospać to raczej spać dłużej przez jakiś czas, a przespać to jakby spać w konkretnym bardziej czasie. Przespałam całą lekcję. Nie wiem, co się działo, przespałam tę lekcję. Możemy przespać wykład na uniwersytecie, jeśli jest bardzo nudny. Czyli spać w trakcie tego wykładu. Możemy przespać się albo przespać coś. Przespałam wykład, ale przespałam się w trakcie wykładu. Przespać się to bardziej jak spać trochę w trakcie tego wykładu. W trakcie mojej podróży pociągiem trochę się przespałam, bo byłam bardzo zmęczona. Przespać się ma też konotacje romantyczne. Kiedy mówicie przespać się z kimś, to znaczy, najogólniej mówiąc, spędzić z kimś noc. Mam dla Was znowu zadanie. Wybierzcie sobie jakieś słowo, które było dla Was nowe i napiszcie zdanie w komentarzu, które jest dla Was w jakiś sposób prawdziwe, bo w ten sposób najlepiej zapamiętujemy słowa, kiedy tworzymy prawdziwe dla nas historie, prawdziwe dla nas zdania. Ja bardzo dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że taki temat Wam się podobał, że mogliście nauczyć się czegoś nowego. Dajcie mi znać, czy chcecie więcej tego typu filmików, bo mamy bardzo, bardzo dużo słów, do których dodajemy prefiksy i wtedy znaczenie tych słów zupełnie się zmienia. Jeśli macie jakieś inne pomysły na filmiki, to też koniecznie dawajcie mi znać w komentarzu. Pamiętajcie o Patreonie, a ja dziękuję też bardzo tym patronom, którzy są ze mną. Jesteście super i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!